nie bądź jak on. Siema, tu Anioł, dziś zajmiemy się nowym behemotem. Jak widzicie, mam mnóstwo umiejętności, na które musimy uważać, ale spokojnie, nie będziemy wszystkiego czytać. Pokażę wam główne ataki, jak je unikać i na co zwrócić uwagę. Zanim zaczniemy, przypominam o pozostawieniu łapki w górę i suba, jeśli jeszcze tego nie robisz. Dziękuję wspierającym i przejdźmy do naszego behemota. Zaczniemy od podstaw. Podstawą jest to, że na każdej platformie mamy dwa portale, moi drodzy. Portal numer 1 jest tutaj, portal numer 2 jest tutaj. Każde z tych kółek na końcu platformy mówi nam tylko i wyłącznie o tym, do jakiego żywiołu jest przypisana dana platforma. Portali, tak jak mówię, mamy tutaj po 2 na każdej platformie. Teraz będziemy świadkiem pierwszego ataku, którym jest aura świetlistego ostrza. Ta aura właśnie się zmniejsza w stronę strażnika, no i żeby jej uniknąć, musimy wejść do portalu tego, który jest bliżej strażnika. Wtedy automatycznie wychodzimy na którymś portalu, który jest dalej, tak? Więc na tym polega pierwsze uniknięcie tej aury. No i w czasie, gdy aura się rozszerza, robimy to samo, tylko że wchodzimy do portalu, który jest dalej, tak? No i w ten sposób unikamy tych obrażeń. Teraz drugi atak koło świetlistego ostrza. Strażnik wypuszcza taki promień, który zaczyna się poruszać w losowym kierunku, albo w lewo, albo w prawo. No i żeby tego uniknąć, wchodzicie do portalu i zmieniacie platformę. Trzeci atak, splot świetlistego ostrza. Strażnik przywołuje perły odkupienia, które tworzą wiązkę światła między sobą. No i klasycznie musimy tej wiązki unikać. Atak czwarty, tajemny osąd. W tym ataku musicie dojść do bezpiecznej celi za pomocą portali. Bezpieczna cela jest tylko jedna, a gdy zostaniecie na którejś z tych czerwonych cel, wtedy otrzymacie obrażenia o wysokości 30% maksymalnej liczby jednostek. Piątym atakiem jest przemiana 5 faz. W tym ataku strażnik atakuje każdą z cel pojedynczo, no i gdy wasza cela zaczyna robić się czerwona, musicie ją zmienić. Szóstym atakiem jest rezonans żywiołów. Jest to ostatni specjalny atak i chyba jeden z najgorszych. Gdy ja robiłem swoje podejście, nie wiedziałem, o co tutaj chodzi, ale wy nie musicie popełnić tego błędu, a samo uniknięcie obrażeń jest bardzo proste. Nasz ekran, jak widzicie, przybiera tutaj jakiś kolor, no i w zależności od tego koloru, który tutaj mamy, w moim przypadku jest to kolor żółty, no i żeby uniknąć obrażeń, muszę udać się na żółtą platformę. Natomiast jeśli macie problem z kolorem, no to nad waszym legionem będziecie mieli znaczek, no i musicie udać się na platformę oznaczoną waszym znaczkiem. Moim żywiołem była ziemia, ale ja zostałem tutaj, żeby podnieść kamień, bo powiem wam taką ciekawostkę, że większość tych specjalnych ataków zadaje obrażenia o wysokości 20-30% maksymalnej liczby jednostek w Legionie. Podniesienie jednego kamienia leczy nas za 10% maksymalnej liczby jednostek w Legionie, trzykrotnie, więc możemy się uleczyć do pełna. Oczywiście leczymy tylko lekko ranne jednostki, więc to nigdy nie będzie 300 000 jednostek po uleczeniu. Także co, zębatkowy strażnik nie powinien już dla was stanowić problemu. No i pokażę wam, jak my tutaj jako VP sobie poradziliśmy z elitarną jego wersją. Także początek bardzo standardowy. Jeden tank, graliśmy tutaj z jednym tankiem, reszta legionów to sami strzelcy. W przeważającej większości Magrat oraz Zejdy. Tutaj Behemoth mnie trochę atakuje, więc odchodzę, żeby nie dostać żadnych obrażeń. Platformy się podzieliły. Ja tutaj jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi w tym Behemocie, więc czekałem. No i sobie sprawdzałem, jak działają te teleporty. Szczególnie, że tutaj na tej elitarnej wersji na początku, póki chyba nie wejdziemy do tego teleportu, albo ktoś nie odsłoni tego teleportu, no to każdy z tych symboli jest tutaj zasłonięty. Także widzicie, ludzie nadal tutaj myślą, że znaczek, który odpowiada za opis platformy, jest tutaj portalem. Pamiętajcie, że portale są tutaj 2 na każdej platformie. Jeden jest blisko tutaj Behemota, drugi jest albo z tej strony na platformie. Jak widzicie, to HP spada dosyć szybko, więc no tutaj nie będziemy mieli problemów z
pokonaniem tej bestii. Na pewno duża ilość jednostek T5, legionów T5 nam tutaj pomaga, no bo kiedyś naprawdę nie było łatwo pokonać takiego behemota. Dlatego nawet po dziś dzień, jeśli robię jakieś poradniki odnośnie tych starszych behemotów, to jeśli mam jakieś starsze nagranie, no to robię ten poradnik na jego starszej wersji, żeby wam pokazać, że te behemoty naprawdę są do pokonania nawet z jednostkami T4, gdy nie macie w przymierzu żadnych legionów T5. Oczywiście pojawiają się tutaj filary, więc staramy się je zniszczyć. Mogłem uciec, ale tak jak mówię, 90 000 obrażeń jest to 30% jednostek w legionie. Jeden kamień leczy za 10% trzykrotnie, więc powinniśmy się uleczyć niemalże do 100% jednostek w legionie. Zaraz to zresztą zobaczycie, że nie uleczę jedynie tych ciężko rannych jednostek, które zostały ciężko ranne, natomiast lekko ranne jednostki zawsze możemy wyleczyć. Także z tego wynika, że ciężko rannych jednostek po takim ataku w Legionie mam 4500. Na tym behemocie żaden atak nie jest śmiertelny, więc spokojnie możecie sobie jedną umiejętność przytankować, jeśli w zamian podniesiecie kamień, który was uleczy. Tutaj chciałem przejść na tę platformę, ale się nie udało, no i zostałem na platformie wody, ale przy okazji sobie zniszczymy filar. No i teraz pojawił się tutaj jakiś żółty ekran, ja nie wiedziałem o co chodzi. Więc nawet nie próbowałem tutaj skakać po tych platformach, aczkolwiek tak jak mówiłem wam wcześniej, wystarczy, że poszedłbym na platformę odpowiedzialną za ziemię, no i tutaj byłbym bezpieczny. Ten kamień zdecydowanie mi nie pomoże, no bo najpierw się uleczę, a potem dostanę obrażenia, więc tutaj na pewno błąd z mojej strony. No ale tego wtedy nie wiedziałem, ja tutaj przyszedłem sobie na żywioł. Ja tutaj na tę elitkę przyszedłem sobie na żywioł, bez czytania. No bo ja jestem z tych osób, które jednak wolą się nauczyć w praktyce, niż tam poczytać. A poza tym nawet miało mnie tutaj nie być, ale że nie było wystarczającej ilości legionów T5, no to się zjawiłem, żeby sobie tutaj z nim powalczyć. Dlatego się nawet nim zbytnio nie interesowałem. Zobaczmy sobie jeszcze w ranking obrażeń na elitarnym najeździe. Lloyd tutaj pierwszy, Dubik drugi, Siusiek, Brego, Fusi, Shen, także sama topka to są Magrat i Zejdy. Jak możecie tutaj zauważyć, same Magrat i Zejdy do pozycji, której tutaj będą same Magrat i Zejdy. 27 miejsce jeszcze same Magrat Zejdy. 30 pozycja same Magrat Zejdy. No i tutaj chyba 32 pozycja. Cukier przyszedł z Fregar i Syndrionem. No i tutaj mi ucieka. Cofnijmy sobie jeszcze kawałek. Tak, 32 pozycja dopiero jest inny bohater, którym jest tutaj Fregar z Syndrionem. Na pewno bym odwrócił tutaj kolejność. Chociaż w sumie zależy jakie drzewko ma na Fregar. Ale ja wolę grać Syndriona pierwszego. Chociaż zależy też od sytuacji, no bo na Fregar mam drzewko mobilności, więc na sezony, w których ciężko jest podejść, tak jak teraz, to czasem korzystam również z drzewka mobilności na Fregar, z drzewka mobilności na Zejdzie. Niżej mamy tutaj Kinarę z Niko. Także jeśli chcecie, żeby wasze przymierze zdobyło ramkę, żeby szybko pokonało Behemota, Magrat i Zejda jest tym, czego potrzebujecie. W tym odcinku to by było na tyle, mam nadzieję, że okazał się pomocny. Wiecie co robić, trzymajcie się, elo!